Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Camry. I to jest nowa generacja Toyoty Camry, czyli generacja chyba numer 11. Mówię chyba, bo w przypadku Camry jest to mocno skomplikowane, bowiem pierwsza generacja nazywała się Celica Camry i niektórzy nie wliczają jej do rodziny Camry, więc wtedy prezentowany model to jest 10. generacja. A znowu Amerykanie uważają, że ta generacja, którą pokazuję, jest 9, bowiem jednej z generacji nie liczą jako generacja, tylko jako mocny facelifting. W zasadzie prezentowaną Camry też można by uznać za mocny facelifting, ale sprawdziłem i rzeczywiście auto ma nowe kodowe oznaczenie. Poprzednik to był XV70, a ta nowa to XV80. Różnice faktycznie wizualnie nie są mocne, przemodelowano przód i tył, a resztę zostawiano niemal bez zmian. Wciąż jest ta sama płyta podłogowa. Ja mam też auto na rynek amerykański, stąd też mamy kilka dodatkowych spoilerów, dokładek oraz taką czarną blendę na tyle, czego europejski samochód nie dostanie. I bardzo dobrze, bo uważam, że taka zwykła Camry, którą widzieliście u mnie na kanale podczas prezentacji statycznej, wygląda znacznie lepiej. Spoilery czy dyfuzory nie pasują do takiego samochodu. Główna różnica względem poprzedniczki to oczywiście przód, który nawiązuje do innych modeli Toyoty jak Prius, CHR czy nieznany na naszym rynku model Crown. Moim zdaniem taki przód naprawdę pasuje do tego samochodu. I od razu uprzedzę pytania, światła są w pełni LEDowe, nie ma technologii Matrix LED. W ogóle auto ma w miarę ładną linię, taki klasyczny sedan o dobrych proporcjach. Camry też jest dużym autem. Jego długość to 4915 mm, czyli jest o 35 mm dłuższa niż poprzednik, ale tylko jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne. Większa długość to te nowe zderzaki, które z przodu są o 3 cm dłuższe, a z tyłu o 5 mm. Wysokość i szerokość pozostały bez zmian i wynoszą kolejno 1445 oraz 1840 mm. Rozstaw osi to 2825 mm, czyli wciąż taki sam. Taki sam jest też oczywiście bagażnik, który ma 524 lub 500 litrów. 500 litrów mamy, jak wybierzemy pakiet VIP z dodatkowym audio, roletami, podłokietnikiem ze sterowaniem i tak dalej. Ja tego pakietu nie miałem. No i oczywiście Camry to wciąż sedan, niemal ostatni na rynku w tej klasie, jeśli nie liczymy klasy premium. W związku z tym otwór załadunkowy nie jest tak duży jak w liftbacku, plus zawiasy niestety wchodzą do środka. Mimo wszystko bagażnik wydaje się pojemny, a pod spodem mamy schowek na podnośnik czy klucze, a jeszcze niżej jest koło dojazdowe. Idealne miejsce na butlę z gazem. W kufrze znalazłem też haczyki na zakupy oraz oczywiście gołą blachę od góry. Mówię oczywiście, bo nikt z konkurencji nie ma tego obitego i mówię tu nawet o klasie premium. Szkoda, czekam aż wreszcie któryś producent to zrobi, bo to przecież nie może być drogie. Fotele można położyć, ale nie uzyskujemy wtedy idealnie płaskiej powierzchni oraz ten materiał na tyle foteli wygląda dość słabo. Wskakujemy na tył, gdzie skóra nie wygląda słabo. Ja miałem piękne czerwone wykończenie, które robiło wrażenie. Wariant pewnie mało praktyczny, ale tak jak mówię, robi wrażenie. Aż takiego wrażenia nie robi ilość miejsca, spodziewałem się, że na nogi będzie delikatnie więcej przestrzeni, ale i tak bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Zresztą, miejsce jest dokładnie tyle samo, co w poprzedniku. Tutaj też warto zaznaczyć, że siedzisko z tyłu jest naprawdę długie, przez co w trasie jest bardzo wygodnie. Na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Do dyspozycji mamy podłokietnik, który nieco za nisko się opuszcza, są miejsca na napoje, oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. Tak jak mówiłem, w pakiecie VIP możemy mieć ekstra rolety czy dodatkowe centrum dowodzenia. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, bo tutaj też m.in. nowe centrum dowodzenia. Chciałoby się powiedzieć, że wreszcie, bo poprzednie Camry po faceliftingu miały ekran, który był jakby tak na siłę przyczepiony do deski i miał 9 cali. Nowy ekran ma już 12,3 cali i wygląda znacznie lepiej. Przy okazji też środek deski się zmienił i moim zdaniem jest wreszcie ładnie. Mamy też nowy system multimedialny, na który ja klasycznie ponarzekam. To znaczy ekran działa dobrze, system jest szybki, tylko moim zdaniem już wygląda nieco staro, plus ja nie rozumiem, dlaczego wciąż tu nie może być układów z 2 rzeczami naraz, na przykład multimedia i nawigacja, czy telefon i nawigacja. Ekran jest tak duży, że aż się prosi, żeby tak było. Świetnie za to, że nadal mamy fizyczne przyciski od klimatyzacji czy audio. Tak powinno być zawsze. Nowością w Camry są teraz opcjonalne w pełni cyfrowe zegary. W podstawie mamy 7 cali i układ jak w poprzedniku, a nowe zegary mają 12,3 cali. Ja miałem te opcjonalne zegary większe i są naprawdę fajne. Mamy dużo personalizacji, kilka motywów i kolorów. Naprawdę, każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Sprawdźmy więc, czy równie dobre są materiały i spasowanie.
Spasowanie jest w miarę dobre, ale materiały wciąż są średnie. Chociaż mam wrażenie, że poprzednia generacja miała je jeszcze gorsze, ale może to ta piękna czerwona skóra robiła na mnie tak dobre wrażenie. W zasadzie to mój egzemplarz był przedprodukcyjny, chociaż nie wiem, czy jakoś się poprawi. Nie poprawi się na pewno Piana Black, które u mnie niestety było, to jest słabe. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. I tu ciekawostka. Wersja, którą testuję, ma maskę na patyk, a w Europie będą tutaj siłowniki. A pod maską mała, duża zmiana. Mała, duża, bo silnik pozostał niemal ten sam, czyli wciąż jest to wolno ssące 4-cylindrowy 2,5. Z tym, że teraz silnik spalinowy ma 8 koni więcej, czyli 186 koni. Ponadto zmieniła się cała hybryda, bo teraz jest to już 5. generacja, która charakteryzuje się m.in. mocniejszymi silnikami elektrycznymi i inną technologią baterii. Bateria ma tą samą pojemność, ale teraz jest litowo-jonowa, a cały układ nie ma już łącznie 218, tylko 231 koni. Tym sposobem czas przyspieszenia skrócił się z 8,3 do 7,9 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to 7,73 sekundy, czyli nawet nieco szybciej niż deklaruje producent. Kolejna rzecz, jaka się zmieniła, to przyprogramowano skrzynię biegów, żeby auto miało lepsze osiągi i mniej wyło. Pora to sprawdzić. Elastyczność jest bardzo dobra, a wycie wciąż jest. Może i mniejsze, ale jest. Podobają mi się za to osiągi, bo auto naprawdę przyspiesza i nawet na trasie nie możemy mówić, że jest to samochód wolny. W nowym Camry poprawiono też wyciszenie, chociaż nie mogłem tego dokładnie sprawdzić. W Stanach, gdzie testowałem samochód, nie przekraczałem 120 km/h, a do takiej prędkości wciąż było akceptowalnie, chociaż słychać, że auto jest głośniejsze. Sprawdziłem za to spalanie. Już poprzednia Camry była bardzo ekonomiczna, ale ta spala jeszcze mniej. Poważnie, nie wiem jak to zrobili, ale zmniejszyło się spalanie. Jeżdżąc po San Diego czy Los Angeles potrafiłem zejść poniżej 5 litrów. Rekord to 4,2. Natomiast na trasie przy 90 jest to około 4,3-4,4 litra, a przy 120 5 litrów. Niesamowite wyniki jak na tak duże i benzynowe auto. Zresztą zrobiłem trasę z San Diego do Los Angeles i z powrotem. Były korki, była szybka jazda i wynik to 4,8 litra, gdzie starałem się ciągle jechać w zakresie 90-110. Tak jak mówiłem, było trochę korków i co jakiś czas zatrzymywałem się i zwiedzałem. Poprzednik przy 140 palił 6,5 litra, więc ten pewnie pali tyle samo, albo nawet 1,1 czy 0,2 litra mniej. Pod względem spalania Camry nie ma sobie równych. Bak paliwa ma wciąż 50 litrów. Nowa generacja ma też nieco nowe prowadzenie. Nieco, bo zmiany w zawieszeniu są tak małe, że nawet sam producent nie podaje szczegółów, co zmienił. Domyślam się, że to są nowe nastawy i jakieś szczegóły, które miały sprawić, że Camry będzie nieco pewniejsza przy szybkiej jeździe. I faktycznie, nieco jest, ale niewiele. Camry wciąż jeździ tak zwyczajnie, nie jest ani super komfortowa, ani super sportowa. Jest taka zwyczajna, ale to nie jest wada. Szybkie zakręty to wciąż nie jest jej domena. Autem się przyjemnie jeździ wolno i chyba o to w tym chodzi. Warto też dodać, że od teraz każda Camry będzie miała przedni napęd oraz tylko silnik hybrydowy 2,5. Poprzednia generacja była dostępna z napędem 4x4, a także miała wersje silnikowe V6, ale oczywiście nie na naszym rynku. Takie dobrocie były m.in. na rynku amerykańskim, ale tak jak mówię, od teraz to się zmienia i teraz wszyscy będą mieli ten sam napęd, ten testowany. Kolejna sprawa, to nadal nie można zamontować haka na tył, to znaczy oficjalnie. Spytałem się o to inżynierów w Stanach i odpowiedź była prosta. Po co? Jak chcesz coś ciągnąć, to kupujesz Tacomę, Hiluxa czy jakiegokolwiek innego dużego SUV-a.
Camry nie do tego służy. No i to dobrze pokazuje, że to jest amerykańskie auto z amerykańskim podejściem do motoryzacji. Zresztą Camry jest to najlepiej sprzedający się sedan w Stanach Zjednoczonych, jeden z najlepiej sprzedających się aut w ogóle. Łącznie w poprzednim, czyli 2023 roku sprzedało się ponad 290 000 samych Toyota Camry, co robi wrażenie. Zresztą, jeżdżąc po USA, naprawdę to widać, Camry jest wszędzie. W Polsce jest to dużo rzadszy widok. Rocznie sprzedaje się tutaj około 4000 sztuk Camry. Ale wracając jeszcze do haka, to zacząłem zagłębiać temat i większość użytkowników czy zainteresowanych kupnem chciałaby używać haka, ale na przykład do wożenia rowerów. Tutaj temat jest nieco skomplikowany, ale znalazłem też taki komentarz, że są salony, które oferują montaż haka, ale z homologacją tylko na bagażnik rowerowy. Niestety nie byłem w stanie tego zweryfikować. Znalazłem za to inne rozwiązanie, jakim są belki dachowe, których też oficjalnie w stronie nie da się zamówić, ale są oferowane przez znanych producentów i wtedy możemy wozić tam rowery albo bagażnik dachowy. Teraz powinien być cennik, ale tego jeszcze nie zakomunikowano. Wciąż za to jest cennik poprzedniej generacji i jego cena startuje od 183 000 zł w cenie katalogowej. Domyślam się, że jak wejdzie nowa generacja, to będzie kosztowała w granicach właśnie 189 000 zł, ale są to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Jeśli chodzi o konkurencję, to obecnie Camry ma jednego konkurenta, który też jest sedanem, oraz drugiego, który jest liftbackiem, no ale też jest z tej klasy. Mowa tu o Mazdzie 6 oraz o Skodzie Superb. Wcześniej było tych aut więcej, ale niestety większość producentów wycofała swoje modele, albo tak jak Passat ma już je tylko w nadwoziu kombi. Swoją drogą, szkoda, że Camry też nie jest w kombi. Myślę, że to byłby hit. Wracając do konkurencji, to ceny Superba zaczynają się od 150 000 zł, czyli ponad 30 000 zł taniej niż Camry. Jednak mowa tu o wersji 150 koni, czyli dużo słabszej niż Camry. 190-konny diesel kosztuje 184 000 zł, czyli mniej więcej tyle co Camry, ale ma od razu napęd 4x4. Wersji hybrydowej jeszcze nie ma, a ta, która będzie, to będzie hybryda typu plug-in i będzie kosztowała pewnie ponad 200 000 zł. Mazda 6 startuje od 157 000 zł za wersję o mocy 165 koni, a wersja z mocą 194 konie to już dodatek 210 000 zł. Czyli podobnie jak z Superbem. Mazda w podstawie jest tańsza, ale jak porównamy wersję o podobnej mocy i wyposażeniu, to Toyota jest tańsza. No i Mazda nie ma takiej hybrydy. Zresztą Superb też. W związku z tym można nawet powiedzieć, że Camry jest bezkonkurencyjne, a przynajmniej jeśli chodzi o napęd. Camry jest tak ekonomiczne, że w trasie spala podobne wartości co diesle tej klasy, co naprawdę robi wrażenie. Ogromną zaletą jest też bezawaryjność, bo jednak mało kto zgłasza problemy z tym samochodem, a to też dla wielu jest ważne. I to są główne zalety Camry: spalanie i bezawaryjność. Reszta jest zwyczajna, jak chociażby materiały czy spasowanie. Auto wciąż też wyje przy przyspieszaniu, delikatnie mniej, ale nadal wyje. Nowa generacja jest bardzo podobna do poprzednika, to nie jest rewolucja, tylko delikatna ewolucja. Cześć!